Witam Was w kolejnym vlogu, słuchajcie. Dziś ostatni odcinek z Turcji. I tak na początek chciałbym bardzo serdecznie przywitać nowych widzów. Od ostatniego odcinka przybyło nam ponad 100 osób, także witajcie na moim kanale. Mam nadzieję, że się rozgościcie i będziecie oglądać oraz komentować. Także tak. Pożegnanie się z Turcją odbyło się prawie o 1:00 w nocy, słuchajcie, to był dramat. Dwie rzeczy. Pierwsza, że dzień wcześniej, jak widzieliście w poprzednim odcinku, miałem masę przeżyć i doświadczeń, gdzie już byłem zmęczony. To jest w ogóle nieuniknione. Oczywiście wieczorem jeszcze mała impreza, szybkie spanie, pobudka o północy. No i jak teraz już widzicie, autokarem jest za 10:01. Jadę na lotnisko, aby polecieć już do Gdańska. Ale zanim się to wydarzy, coś Wam opowiem. Powrót nastąpił w typowo tureckim klimacie, słuchajcie. Tak jak za dnia było 40 stopni i było gorąco, tak w nocy nie było nic lepiej. Po prostu gorąco i nie było tej takiej bryzy od morza, żeby się orzeźwić. Kierowca, jak później zobaczycie, ma normalnie przewieszony ręcznik i jedzie z nami, słuchajcie, w nocy, bez klimatyzacji, okna są otwarte, dlatego będzie często słychać to, co się dzieje na zewnątrz. Także masakra. Ale to było dobre, bo nie dość, że kierowca szybko jechał, to jeszcze taki, powiem Wam, specyficzny klimat był, który mam nadzieję, że wyłapiecie podczas oglądania tego odcinka. Także lecimy z tematem. Co jeszcze mnie zaskoczyło, ale tak po dobrej pół godzinie, że nie byliśmy jedyni, którzy wracają na lotnisko. Słuchajcie, kierowca zaliczył z 5 hoteli i zebrał wszystkich gości. Po prostu w autokarze było tak ciasno, że walizki były wszędzie poukładane. Upchane do granic możliwości i oczywiście jedziemy na lotnisko. Także powiem Wam, to była niesamowita podróż. Słuchajcie, mała refleksja.
bo montuję ten film już drugi tydzień z drobnymi przerwami i jest dzisiaj 35 stopni parno i w ogóle, także tak samo jak w autokarze normalnie. I teraz za chwilę będziecie mieli jedną taką sytuację, którą chciałem się z Wami podzielić. Jedzie przed nami karetka, słuchajcie, zaraz ją dogonimy na czerwonym świetle i zobaczycie coś, co było dla mnie wielkim zdziwieniem, że ona się zatrzymała na czerwonym świetle i czekała ze wszystkimi. Słuchajcie, nie wiem jak u Was w pozostałych krajach, ale u nas w Polsce karetka ma pierwszeństwo i wszyscy muszą zjechać, żeby zrobić jej po prostu wolne miejsce. Zobaczcie, karetka stoi, proszę bardzo, i czeka, nic przed nią nie jedzie i jak to jest? Dajcie znać. Jak ktoś się zna na przepisach w Turcji, że karetki muszą czekać na czerwonym świetle. O, sorry. Nie wiem o co kaman, ale wszyscy stoimy. Także dajcie znać w komentarzu, jak jest u Was w kraju z karetkami i dlaczego ta karetka stała. Także tak. Ale nic, jedziemy dalej, słuchajcie. Teraz mała przerwa, to jest nasz autokar. I tutaj to jest taki plac, który już mogliście wcześniej widzieć. Wszystkie autokary zajeżdżają, możecie sobie zrobić zakupy, wiadomo, swoje potrzeby. I zaraz pokażę Wam tureckie lody. O, proszę bardzo. Wyciszyłem muzykę, bo leciała taka turecka typowo oryginalna i nie chcę, żeby mi tutaj znowu jakieś prawa autorskie albo inne rzeczy były. Tureckie lody. Słuchajcie, proszę bardzo. Taki gorący dzień, bez loda nie rusz. Możemy też się napić soczku z pomarańczą i oczywiście nasz miły pan, który robi lody. Ruszyliśmy dalej w trasę i słuchajcie, teraz taka informacja. Kierowca poprosił mnie, aby nie pokazywać jego twarzy, a akurat jak nagrywałem scenę z ręcznikiem, to było widać naprawdę całego jego i prosił mnie, po angielsku oczywiście, że nie chciałby, żeby było widać, bo różne po drodze przewinienia drobne drogowe były. Także uszanowałem to i nie będziemy pokazywać kierowcę. I jeszcze jedna informacja, słuchajcie, wyciąłem wszystkie sceny z tego filmu, które były w hotelu, ponieważ zachowanie gości, którzy wchodzili do samochodu, no powiem tak, trochę można byłoby się wstydzić za swoich rodaków, także słowa niecenzurowane i tak dalej, no ale nie ma się co dziwić, słuchajcie, naprawdę ciasno było w autokarze, autokar był za mały, to jest bez dwóch zdań, wszyscy byli jak tak zwane śledzie w puszce, plus zabrakło miejsca w lukach bagażowych na bagaż i ci, co mieli jakieś większe torby, a wiadomo, że każdy wraca z zakupami z Turcji, musieli mieć je przy sobie, podróżując dalej na lotnisko, także lecimy. Właśnie w tym momencie wjeżdżamy na lotnisko i słuchajcie, wielkie podziękowania dla kierowcy, że nas bezpiecznie tutaj dowiózł. Także dziękuję bardzo, super było, panie kierowco. I już słuchajcie, taki jakiś w autokarze relaks nastał, bo już wszyscy wiedzą, że za chwilę dojedziemy faktycznie na to lotnisko, wysiądziemy i będziemy czekać na samolot, a moje wszystkie myśli były skupione, wiecie na czym? Na moim akwarium i na moich rybkach. Po prostu w czasie całej tej podróży autokarem włączyło mi się, co z nimi, czy mają tlen, czy jakaś rybka, wiadomo, nie tego. Także już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę swoje akwarium i mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Także o, właśnie dojeżdżam na lotnisko, proszę bardzo. I co? I lecimy do domu. Już naprawdę całkiem zmęczony. Jeszcze dla Was szybciutko nagrałem. Tutaj jest taka fajna makieta lotniska w Turcji. Właśnie stamtąd będziemy startować. Tutaj cały teren jest ogromny. Także z tego miejsca dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. I do zobaczenia w następnym odcinku.
Także trzymajcie się i jeszcze raz dziękuję. A tu już wylot do Gdańska. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.